Będzie, nie? Obserwujcie uważnie, a ja będę tłumaczył. Pan Władysław ma temperament 20-latka i sprawność fizyczną również. To się fachowo nazywa kausza. Żeby nie było, że drut, nie ma lipy. I smerfetka jedzie z tematem. Na samych pasach, nie? Trzeba czasami ubrać sobie gumofilce. Jak widzicie, błotko, nie błotko, ta robota to nie jest tylko tak, że jestem operatorem, high life mam. Nie ma high life'u, trzeba samego rozstawiania było ze 3 godziny, a robotę było dokładnie 11 minut. Z czystej ciekawości do operatorów teraz pytanie, jak często to prostujecie u was w firmach? Koparkowy nie wierzył, że tu wjadę, a wjechałem. Pole bitwy po usłudze dźwigowej. Dźwig może być brudny, ale nie może być nienasmarowany. Ja kocham dźwigi. Jedziemy na szpital wojewódzki w Tychach wykonać transport jakiegoś materiału na dach. Podobno ma być szybki szpil. Zobaczymy, czy nagramy, no bo musimy oczywiście spytać o zgodę na nagranie. Mam nadzieję, że się zgodzą i że że wyjdzie fajny materiał, że będzie jednodniówka. Jechaliśmy na szpital, załączam sobie ośkę, żeby im szlabanu nie rozwalić na oddziale zakaźnym. No ale przeszło elegancko. Skrętne ośki to jest zbawienie nieraz. No i możecie zwrócić uwagę, tam wcześniej nagrywaliśmy właśnie, jak podjeżdżam koło krawężnika, żeby się ustawić, to tam też widać. Pyk, pyk, pyk. I zobaczymy, co oni tutaj ode mnie chcą. Dzwonimy do pani kierownik. Dojechaliśmy na miejsce i na miejscu zastaliśmy troszeczkę błota. Pani kierownik nam zorganizuje za chwileczkę kopareczkę i 2 płyty betonowe. Pokażemy wam, jak się ten teren wyrównuje, chociaż tutaj za bardzo nie ma co równać, są tylko ślady po manitu, które jeździło tutaj od rana. Następnie się wpakuje na ten trawnik. Aby się na niego wpakować bezpiecznie, to kolega przywiezie mi euromaty. I plan ustawienia mam taki, że 2 podpory tylne będę miał na trawniku, a 2 łapy będę miał przednie na asfalcie. Mógłbym się ustawiać bokiem, ale bez sensu. Lepiej rzeczywiście, jak sobie tutaj nawinę i jak sobie wjadę na trawę. Jak przywiezie mi Wojtek euromaty, koparka troszkę tutaj to wyrówna, to wjedziemy bez najmniejszego problemu. Dla ludzi z branży nic ciekawego, po prostu chleb powszedni, natomiast dla ludzi spoza branży, no jakaś tam zawsze nowa rzecz to jest. No, że zwracamy uwagę na to, że jak wjeżdżamy na trawnik, że zawsze możemy się zakopać. Dlatego prewencyjnie te euromaty wziąłem. Co mamy do wykonania? Te 2 paczki aż mamy wrzucić na tamten dach, gdzie panowie sobie wykonują jakieś prace. No i niestety nie ma innej możliwości, tylko musimy użyć 90, która jest na granicy udźwigu w zasadzie, bo tam mamy 1200 w parametrach. Możliwe, że się przelinuje, bo nie wiem, czy na 4 linach mi sięgnie. Czy mi wystarczy liny po prostu na bębnie. Jak jest tak przelinowany jak teraz na 4 liny, o tak, no to tutaj komputer mi pokazuje, mogę wziąć 30 ton na 4 pasmach. Natomiast w związku z tym, że są 4, no to im niżej daję zblocze, tym mniej tej liny na bębnie zostaje. I w momencie, kiedy będę miał 52 metry teleskopu, a tyle mam tutaj mieć, mogę mieć taką sytuację, że ten hak na dół mi po prostu nie zjedzie, bo lina się skończy. Dlatego przelinuję go sobie, jak już się ustawię, na 2 linki, po to, żeby te 2 papierowe elementy tam na ten dach wrzucić. Tutaj akurat teren wygląda nie ok, ale zrobimy tak, żeby był w miarę ok. Natomiast pochodziłem, popytałem i pan jeden i pani kierownik powiedziała nam, że tutaj na tej wysokości, dokładnie jak są te ślady, mamy kanał. Dlatego też musimy ustawić się 2 łapami przed tym kanałem, tak żeby po prostu nie wpaść do niego. Pytać, bo kto pyta, nie błądzi. Ja bym sam nawet nie powiedział, co tutaj jest pod spodem, że tu jest jakaś rura i myślę, że nikt z was by na to też nie wpadł, także lepiej spytać. No płyty widzę, że już są, ale no koparka chyba będzie musiała poczekać. Dopóki nie będę miał euromat, to się tutaj nie pakuje. Ewentualnie poprosimy koparkowego, żeby nam troszeczkę to przerównał. Czekamy sobie na spokojnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w momencie, jak będziemy sobie czekać, to pokażę i opowiem o kilku rzeczach, których jeszcze nie było. Zobaczycie, co to są euromaty. Mamy takie plastikowe, fajne. Koparkowy już jedzie, to będziecie mogli podziwiać sztukę operatorską w innej maszynie, jak nam tutaj będzie równał po prostu teren do wjazdu. Zamknij drzwi i kręcimy!
No muszę zrobić koledze miejsce. Kolega przyjechał poprawić mi kopareczką teren. Usuniemy mu się, żeby nie rozwalił tego trawnika do reszty. Jakoś tak to zrobimy. Troszkę drzewek połamiemy, no ale takie są realia budowy. Będę musiał je poodsuwać potem te gałęzie, dalej się nie pcham, dobra. Wystarczy. A jak przyjadą Euromaty i ustawię sobie ścieżkę i wjadę, to Ci powiem dokładnie, gdzie te dwie płyty wrzucić i tyle, dobra? Wiedziałem, kiedy się zatrzymać. Na styk. Nie używać słowa szybki szpil przed robotą, bo to się zawsze tak kończy. Zapomniałem się. Płyty drogowe już przyjechały. Ciągle padało ostatnio, a woda ma to do siebie, że wbija się w ziemię, wpija się w ziemię, tak? Parafrazując naszego byłego naczelnika. I powoduje to, że jest miękka i że musimy zaczekać na Euromaty, żeby wjechać. Dobrze, że jesteśmy w Tychach, bo przynajmniej nie ma daleko, żeby te Euromaty dowieźć. Trochę tutaj panią kierowniczkę zaskoczyłem, bo prosiła, żebyśmy przyjechali, ale nigdy nie miałem, no co, nie było kiedy. Teraz okazało się, że kończę wcześniej, zadzwoniłem, że możemy dzisiaj, no i akurat jesteśmy. A mało tego, jeszcze dostałem od Artura plan, bo Artur tu wcześniej był oglądać, żeby sobie to wymierzyć, jakim dźwigiem należy tutaj podjechać. Także nawet jak nie trzeba planu, to jesteśmy taką firmą, że nawet jak nie trzeba planu, to mamy te plany. Nie masz, to Ci potem dam do tych płyt. Będzie? No to dobra. Pan koparkowy słusznie podniósł jeden temat, mianowicie stwierdził, że tutaj jest bardzo miękko i że nie wjedziemy tędy. Natomiast uspokoiłem go i powiedziałem mu, że zobaczymy, dlatego że położymy Euromatę. Jeżeli na Euromatach dźwig będzie zachowywał się w porządku, czyli jeżeli dwoma tylnymi ścieżkami wjadę na Euromatę i nic się nie będzie tutaj za bardzo osiadać, no to wjedziemy jak należy. Natomiast jeżeli zacznie siadać, no to załączę przedni napęd i wyjadę do przodu z powrotem. I trzeba będzie przygotować drogę z płyt betonowych. Dwie płyty pod łapy już są, także tutaj problemu na pewno nie będę miał, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obawy. Jeżeli już wjedziemy, to spokojnie te płyty koparkowe mi podrzuci i sobie je wykorzystamy do tego, żeby rozłożyć nacisk na tą trawę, która tutaj jest. No warunki są jakie są, także widzicie. Wróćcie do mojego filmu, który nagrywałem o zakopaniach, bo możecie sobie wtedy zestawić to, co ja mówiłem w teorii, z praktyką, która będzie dzisiaj. No, bez Euromat na pewno bym nie próbował nawet tutaj wjechać, ale widzę, że chłopcy już są, także zaraz je rozkładamy. Ekipa zipa. Dobra, ja sobie idę ubrać gumowce. To teraz tak, Jak je układamy? moment, wzdłuż tak musimy jechać. Czyli tak jak jest, nie? Moment. No właśnie. No to tak? Kuszczę pojedzie. Tak se muszę skosić, żeby w miarę tu jakoś wjechać i się rozstawić, nie? Pójdź Wojtek. Jak ja cofnę, to będzie wiadomo, trzeba je będzie, wiesz, poprzesuwać jeszcze, no bo nie trafię idealnie, żeby... Jaka tam jest 2,70 szerokość. Czy to będzie dobre, czy nie? Ty, chyba że podjedź do przodu, zrzucimy je tu z boku, albo daj tam do przodu i ja już będę wjeżdżał, to je będziemy układać. Podjedź do przodu. Nie, one się nie zazębiają. Moment, o. Do przodu daj, Wojtek. Czasem się nie da nie nabrudzić w kabinie, ale jak mawiał świętej pamięci Czesław, dźwig może być brudny, ale nie może być nienasmarowany. Jak jest? Prosto, nie? A ty będziesz prosto jechał tutaj? Prosto tam muszę dojechać, słuchaj. Dobra. Słuchajcie, dojechać muszę, bo tak, tu gdzie są te ślady jest kanał, nie?
Ale ja chcę mieć 2 łapy, tu mi płyty przywiózł. 2 łapy chcę mieć tu na trawniku, Czyli 2 jeszcze. a 2 łapy chcę mieć tam, Aha, dobra. na tym. Na prosto tak jeszcze trochę pójdę i na prosto dam, dobra. A napęd se też włączę, a co mam sobie nie włączyć? Jak to tam wygląda? Muszę sobie obejrzeć, jak to wygląda. Zawsze sprawdź 2 razy, zawsze sprawdź 3 razy. Wyjdź sobie i zobacz. Będzie, nie? Szkoda, będziesz tam uczyć, ale... No dobra. Ale to mogę jeszcze poprawić. Bo te też są tutaj, Wojtek! Tą przednią też mi tu popraw. Ja zjadę całkiem z tego, wiesz? Do przodu, dobra. To weź te 2 odsuń. Ile mi tu asfaltu zostało? No niewiele. Się zastanawiam. No to będzie pół metra. Dobra, bo to będzie pół metra, nie więcej, bo tu mam ślad jeszcze, to tu się rozstawię, nie? Tu jest koniec asfaltu. To jest moment. Czekaj. Poczekaj, Wojtek. Aby nie dokładali na razie. Chyba że pod łapę też dam 2 euromaty. No dać. No ale nie, tu muszę dać beton, ale tam sobie mogę dać, kurde, 2 euromaty, tak myślę. I na euromatę kółko położę i zobaczę. No, zaraz zobaczę. Halo. Do środka tej euromaty, dobra, do środka. Dzień dobry, panie Marku, przepraszam, jestem. A no miał dzwonić do pana. I pewnie nie odbiera. Zaraz mu się przypominam, że ma do pana zadzwonić. Moment. Dobrze. No i co? I co? Przywieźli panowie euromaty i wjechaliśmy na ten oto trawnik. Taki kawałeczek to można sobie pozwolić. Nawet się za bardzo nie pogięły, także jest git. Pogięły się troszeczkę, o, tak to powiem. Powolutku aż do skutku. Kreatywny już nie chce być operatorem, ale dalej mówi, że myślał, że będzie nudna robota, a tu się zawsze coś dzieje, tak? Pyk. No właśnie. Pyk. I na to kółeczko. No ja, ale to gdzie ona sięga? Dotąd? No tutaj jest tak jak możesz. Znaczy jak tak jak może? Tak jak masz nogi, no możesz dobrze. Czy jest dobrze? No dobrze. No pewnie, no. Otworzyliśmy studzienkę, żeby zobaczyć, gdzie ten kanał idzie dokładnie. Czekaj, on tam poszedł. Tam jeszcze idzie pan zobaczyć, ale wychodzi na to, że tutaj jest ok, że możemy tak stać. Zaraz ci schowam, wiesz? Czekaj, Wojtek, czekaj. Czekaj. Podnieś, weź sobie na euromatę. O tak, dobra jest. Bo jedną tam dasz, nie? Pod tylne łapy. Dobra, ja idę w drugą stronę rozkładać. Chyba jest trochę za daleko. Bo się musiał w tą stronę jeszcze. Dobra, zostaw. Zobaczymy jak teraz. Delikatnie ją jeszcze w tą stronę jakbyś wziął, tylko z tamtej w tą stronę. Chociaż czekaj, dobrze jest, okej, jest środek. Pasuje, gra.
Nie będę mówił dlaczego, ale a do tamtej strony dojedziesz mi? To nie dam do góry. Podnoszę głowę po to, żeby koparka mogła przejechać. Zablokowałem sobie zawieszenie. No i zaraz ją wypuszczę. Tylko zanim to nastąpi, muszę trochę posprzątać. To nie wiem, czy się nie będę linował, wiesz? No i ma. Ale to ma być koniec. To jest środek, tak żeby położył mniej więcej, nie? On sobie to pewnie położy i będzie dopychał. Troszkę tam daj w tę stronę. Odsuń. Nie włączać się w robotę. I ha, ha. Poszły w pizdu. Dobra, poczekaj, zobaczymy. Zaraz. Po co mam dawać ten, jak se mogę sprawdzić? Zaraz, poczekać. Całą troszkę w tamtą stronę. Narzucić jeszcze troszkę. Dobra. Teraz chyba będzie ok. Dobra. Tak, i teraz to, o czym mówiłem, nigdy nie dajemy podpory bezpośrednio na płytę betonową, chociaż te wyglądają na bardzo porządne. Ale ona jest porządna, taka, że... Uwaga. Tylko zawsze sobie najemy albo podkłady drewniane, albo takie kompozytowe, jak tutaj mamy. No i gra. Kolejny raz. Zawieszenia nie opuszczam, jest zablokowane tak jak jest. Podniosę się po prostu z tej pozycji i wypoziomuję. Teraz tak, teoretycznie jakbym wiedział, że będę podnosił cokolwiek, to podłożyłbym sobie jeszcze kantówki, żeby ten siłownik aż tak długo nie wystawał. Ale wiem, że mam dwie paczki ze śmieciami do podania, więc nie będę się wydurniał ani tracił czasu. Tylko po prostu wysunąłem je troszeczkę dłużej. Teraz zabieram się za przelinowanie na dwie liny. Mam chłopaków, to mi raz, dwa pomogą i wszystko. Zawsze jak się rozłożycie, przejdźcie sobie dookoła, sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy na pewno nie zapomnieliście o bolcach. Tu jest i tu jest, dobra. Bo i tak przelinujemy się tylko jeszcze na dwie, bo mi chyba braknie liny na tym, wiesz? Ściągam rękawiczki, żeby nie ubrudzić joysticków. Zapnę sobie balast. Wykorzystam fakt, że mam tutaj mechaników, którzy przynieśli mi euromaty i zrobimy się na dwie linki. No do podniesienia mamy pióropusz. No i jest pyk. Trzeba zrobić to, co właśnie teraz robimy. Obserwujcie uważnie, a ja będę tłumaczył. Przeciągamy linę z jednej rolki dolnej, przeciągamy z rolki górnej. Z powrotem wyciągamy z rolki dolnej. I wkładamy teraz linę na rolkę środkową. No daj ją do góry, dobra. Jest. Ważne, żeby pamiętać o tym, żeby nie wyleciała. Dobra, starczy. Dobra.
Ten górny macie? Bolec? Zaraz, wejdę. Czekaj. Pyk. Pan Władysław ma temperament 20-latka i sprawność fizyczną również. Tam żeby przeszło, bo tam liny teraz nie ma. Nie mogę rozmawiać. Czekaj, ci pomogę, Wojtek. Nie. Moment. Na tą. Na tą dać? Dobra. Na tą albo na tą nawet można. Na tą. Dobra, nie ma sprawy. Stąd. Producent to w instrukcji obsługi ma. W Demagu na przykład 350/6 jest tak dziwnie, że lina jest w zasadzie na jednej stronie. Pierwszy raz takie coś widzieliśmy, ale tak jest w instrukcji. Tutaj mamy na pierwszą skrajną i na środek, a potem kauszę od razu dajemy do miejsca docelowego i jesteśmy na 2 linach. To jest kausza. To się fachowo nazywa kausza. Czekaj, no dobrze to masz? Nie za dużo tu zostało? To się wciągnie chyba, nie? No, się ciągnie. Spróbujemy jeszcze dobić, ale... Dobra. Tu się tyle nie naciągnie na tym ciężarze na pewno. Ale zobaczymy. Ale spróbujemy jak tego. Zabezpiecz, Wojtusi. Teraz panowie zakładają zabezpieczenie doliny. To jest na wypadek, gdyby jednak ona się z tej sercówki tak zwanej, która jest w środku, wysunęła. To jest taki mechanizm zabezpieczający takie śrubki. W Polanach nawet kiedyś tak dawno temu to na tym normalnie linę ściągano. Nie było kauszy żadnej, tylko po prostu się zaciskało. Dawało się 3 czy 4 takie zaciski. Była tam chyba jakaś norma na ile ton. No a teraz już odchodzi się od tego i to jest tylko i wyłącznie w zasadzie jako zabezpieczenie. Że to ma być zawsze do środka, to pyk. I zabezpieczenie ma być wewnątrz. Tak mnie uczy pan Czesław, że to zabezpieczenie przy wysięgniku ma być od wewnątrz. Nie wiem czemu mnie tak uczył, ale tak się nauczyłem i tak mam. Dobra, teraz tak. Jakby ktoś oglądał nasz film z gąski, to tam będzie pokazane, że grawitacyjnie Roland jeszcze te zawleczki daje do dołu. Tu nie ma takiej konieczności, tu muszę zawleczkę albo jakiś kawałek druta znaleźć, żeby to zabezpieczyć. Takie jak ma być, żeby nie było, że drut, nie ma lipy. Dobra, teraz pasy, nie wiem gdzie on ma pasy. Na samych pasach, nie? Chyba na pasach, nie trzeba. Nie trzeba łańcuchów. To jest z czujnikiem do teleskopowania, do tego co jest na tym dolnym siłowniku. No. Wartość czujnika kąta jest niższa od dolnej wartości granicznej. No i nie wiedzieć czemu, ale na razie mi wskoczyły parametry, no to jadę z tematem. Tu mam 100% wysunąć, tak? Tak, 100% dolny wysięgnik to masz tonę 200, tak jak na tym zdjęciu, a jak wysuniesz sobie ten krótszy, taki na styk, to jest to na 600, więc nie wiem czy warto. Nie, to na 100% tego wysuwam. Dobra, dzięki, hej. Miałem problem jeden z jakimś czujnikiem, ale wskoczyło, muszę to zweryfikować. No i jedziemy, zapinamy ładunek na samych pasach. Wystarczy tutaj, widzę, że panowie dadzą na zaciąg. Mają jakieś zabezpieczające styropiany, żeby im to się nic z tym nie zrobiło. I powinno wystarczyć. Słuchaj, nie chcecie tego na zaciąg dać? Bezpieczniej będzie, nie zjedzie to. A macie tam paletę, żeby to nie zjały te pasy do środka? Jest paleta? No nie zjadą. To za paletę dajcie, no zobaczymy. Dobra. Gra.
Zobaczymy, czy Artur dobrze narysował i czy dobrze policzył. Miejmy nadzieję. Łącznie na haku mam tonę 200, także nie mam dużo. Natomiast już mam 30 metrów od osi obrotu. Zobaczymy finalnie, gdzie panowie sobie będą życzyć, ale wydaje mi się, że jakoś niespecjalnie daleko będą chcieli, żeby im to położyć. Jeszcze sobie obrocikiem dojedziemy i gra. I dołek. No, 35 metrów od osi, udźwigu, tak jak Artur wyliczył, mamy tonę 600, całość waży ze zbloczem tonę 200. Teleskopy mamy 52 metry i wszystkie 5 mam wysunięte, czyli pełny 100% mam teleskop wysunięty. Jakbym miał więcej bata, to bym pewnie jeszcze troszeczkę dalej podał, ale wystarczy. No i teraz panowie odpięli, na pusto podjeżdżam pod drugą paczuszkę. No i tyle, i powolutku. Nie tak, normalnie na jeden zaciąg. Ja. Tam jest miejsca dużo, niepotrzebnie pan Władysław zapinał na 2, na pojedynczy zaciąg teraz damy. Damy to na zaciąg i w momencie jak będziemy podnosili, no te by się tak troszeczkę złożą. No, nawet się nie złożyły. Ładne są. Jeszcze jakieś cegły, coś, czy wszystko? Nie, tylko te 3 paczki. Dobra. Jeżeli nie mają panowie własnej windy albo jakiegoś tam wciągnika, no to nikt ręcznie tego nie robi, tylko po prostu jest telefon, przyjeżdża dźwig, robią co mają zrobić i tyle. Trwa to godzinę, a nie pół dnia. Wszystko jest już skończone. Jak mogliście zaobserwować na tej robocie, no 2 rzuty, więcej ustawiania, ale no ja powiem tak, czasy mamy takie, że uważam, że no po prostu dźwig ma coraz większe zastosowanie, żurawie samojezdne. Mało kto już teraz wrzuca cegłę ręcznie na budowę albo cokolwiek wnosi jakieś blachy czy wciąga ręcznie. Jeżeli nie mają żadnych wind, wciągników, no to dzwonią po prostu do nas albo do jakiejś innej firmy po żuraw samojezdny. 2 godziny jest po robocie, no i tutaj jest analogicznie. Więcej czasu nam zajęło tak de facto rozstawianie się niż samo wrzucenie, ale takie prace też się zdarzają niejednokrotnie, ponieważ no mówię, lepiej klient woli zapłacić, no w jaki sposób to tam wniesie, tak? Tutaj akurat pracujemy też na czynnym szpitalu, więc no, możliwości, że tak powiem, rozstawienia jakiegokolwiek innego sprzętu, rusztowań czy czegokolwiek, jakichś wciągników są ograniczone. Dobrze, że zadzwonili do nas, bo mamy euromaty, po których wjechaliśmy, dlatego że gdybym wjeżdżał bez tych euromat, to na pewno bym nie wjechał i się tutaj zakopał. Stąd też na początku koparkowy podnosił, że tu jest potrzebna droga z płyt. No zgadza się, pod warunkiem, że nie masz po czym wjechać. Myśmy przywieźli swoje plastikowe euromaty, one nie są ciężkie. No i po prostu wyłożyliśmy sobie z nimi trawnik, wjechaliśmy jak widzieliście i tylko 2 płyty zostały do podrzucenia pod podpory 2 tylne. W zasadzie tyle. Pakujemy się, zwijamy się pomału, jedziemy na bazę. Jeszcze miałem awarię, nie wiem dlaczego, ale wyskoczył mi error 162.
I to jest albo czujnik na końcu teleskopu, albo tutaj w siłowniku od podnoszenia. Taki przynajmniej serwisant mi dał, bo nie chciało mi się w książce grzebać. Więc nie wiem, czy nie będę musiał tego sprawdzić, ale zniknęło, jest ok. No potem miałem problem z teleskopowaniem, ale no kapłem się, że trzeba niestety podnieść głowę wyżej, żeby mieć kąt. Nie tyle co się kapłem, co Artur mi podpowiedział, bo nie byłem pewien. Ale tak myślałem, że to będzie to. I cóż. No i nic, no nasza smerfetka jest bardzo fajna. Jedyny mankament jaki mamy to to, że ten silnik, który jest z boku liebherrowski, trzepie go, nie wiem, poduszki wymienialiśmy, różne rzeczy cudowaliśmy i dalej są drgania za duże według mnie. Natomiast jak gadałem kiedyś z operatorem innym, który też na takim dźwigu pracuje, to miał to samo. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że Unia Europejska bodajże w 2004 roku zabroniła produkcji poduszek olejowych. Bo co ciekawe, miałem taki przypadek w Audi A4, że też miałem drgania cały czas. To było piękne auto, z 2001 rocznik, 90-konny diesel, paliwo wąchał i w ogóle fajnie się tym miało. No ale miałem ten sam kłopot i co się okazało, że nowe poduszki jednej firmy, drugiej firmy nic nie dawały. No i cóż. No i kupiłem używane na złomie z olejem i problem zniknął. Nie wiem, czy to jest to samo. Nie mam pojęcia, nawet się nie orientowałem, czy tutaj jest kwestia tego, czy te poduszki są z olejem, czy bez. Nie wiem. Natomiast drga. I w zasadzie to jest jedyny mankament tego sprzętu. Oprócz tego, że wymienialiśmy w nim silnik na dole na mercedesowski. Natomiast jeżeli chodzi o parametry, jeżeli chodzi o robotę na tym, no jest fajnie, elegancko się pracuje. Poza tymi drganiami wcześniej wspomnianymi. Zsuwamy teleskopy do zera, chowamy pasy. Kreatywny kręci co ma kręcić. Zadowolony, bo myślał, że to będzie nudna akcja, a okazuje się, że niekoniecznie. No bo prawda, coś się działo. Teraz tutaj no jakby troszeczkę bardziej poznajecie tą robotę od takiej strony, kiedy jest właśnie błoto, kiedy jest mokro, kiedy nie jest ciekawie. Dobrze, że tutaj panowie mieli sprzęt i mieli te płyty, bo na pewno by się to nie udało. Nawet choćby nie wiem ile kantówek podłożył pod te tylne łapy, to raczej bym się nie rozstawił albo na pewno bym się przewrócił. Więc też podziękowania dla pani kierownik za to, że nam pomogła po prostu, bo nie zawsze tak jest. No i fajnie poszło, cóż dużo więcej mówić. Przyjechaliśmy niespodziewanie, bo nie wiedziałem, kiedy będę miał sprzęt dostępny. Okazało się, że wcześniej robotę skończyłem ze stacją, bo zajęło mi tam od rana 2 godzinki, więc było quick call, czy mamy wpadać, wpadajcie. No i wpadliśmy, zrobiliśmy co swoje i wszyscy są zadowoleni. Także wracając, no pod tym kątem, że no w większych żurawiach jednak mimo wszystko ten teren jest przygotowany o wiele lepiej, no i jak wjeżdża coś powyżej 100, to każdemu się, że tak powiem, brygadziście, kierownikowi lampka zapala, że jednak lepiej tutaj przygotować to. A jeżeli chodzi o takie dźwigi, no nie wiem, do 90, do 4-osiowych, do setek, no musicie się zmagać z takimi problemami jak ja. Trzeba czasami ubrać sobie gumofilce, żeby się nie ubrudzić. Trzeba wziąć się po prostu troszeczkę uciorać, no. Bo ta robota to jest tak jak z kierowcą. Fajnie ciężarówki na zdjęciach wyglądają. No ale jeżeli ktoś myśli, że to jest tak fajnie, łatwo i przyjemnie, tak samo jest z operowaniem, no to zapraszamy do ciężarówki i zapraszamy do dźwigu. Swoje trzeba się uciorać. I wracając do tych moich kierowców, bo dzisiaj taki temat chyba ulubiony mój przewodni, to niejednokrotnie rozmawiałem. Nie ma tak, że jest fajnie, że siadasz, czyściutki jesteś i sobie siedzisz w kabinie i nic więcej nie robisz. Nie, dostaniesz załadunek i musisz też wyjść, musisz się namachać, żeby sobie wszystko pospinać, no a 2, musisz się najeździć, tak? Stań sobie gdzieś tam za granicą, nie wiem, w Niemczech po 18. Powodzenia. Także o wielu plusach tej pracy się nasłuchałem i wolę być operatorem, a jeździć sobie mogę ze swoimi balastami, także pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych, tych, dla których to nie jest tylko praca, tylko pasja i którzy kochają tą robotę. Ja kocham dźwigi. No i dobrze mieć pomocników, nie? Pan Władysław to jest jeden z najdłuższych stażem u nas, jeszcze zaczynał jak tata prowadził firmę i ma się dobrze, pracuje dalej. Jakiekolwiek pogłoski o jego odejściu są przedwczesne. Nie poddamy się, ani my, ani on.
Pęk i teraz strzałeczka znikła. Przystępujemy do odpięcia balastu. Bolek sobie musi wskakuje, no ale jest. I teraz sobie balaścik opuszczamy z tyłu. Widzieliście to setki, miliony razy, no ale niech techniczny nakręci, przepraszam, kreatywny. Techniczny jest na Litwie. I jest ok. Chyba zeszły. Pyk. I wyjeżdżamy z powrotem siłowniczkami. No teraz mam dwie linki, więc co muszę miarkować. Okej? I jak ja to kocham. I teraz zagasimy sobie silniczek. Pakować się na obiad. I tu. Szybkie podsumowanie mogę zrobić takie, że akcja zakończyła się powodzeniem. Jak widzicie, błotko, nie błotko. Tak jak mówię, ta robota to nie jest tylko tak, że jestem operatorem, high life mam. Nie ma high life'u, trzeba zapierdalać. I trzeba się uciorać niekiedy w błocie. Ale jaka satysfakcja jest, jak jest zrobione. Także jakbym był operatorem, to mam dzisiaj 16 godzin podpisane. A jestem właścicielem i też mam 16 godzin, sorry. Natomiast konia z rzędem temu, kto by tutaj przyjechał na 2 godziny, wątpię szczerze. No bo nie doliczam Euromat, nie doliczam 2 ludzi, którzy tutaj przyjechali, także nie, że się tłumaczę, ale tak to wygląda. Klient się zgadza, klient płaci lub to, co z niego wynika, bo jak są jakieś dodatkowe godziny powyżej 8, to wiadomo. Gebel zmierzył czas samego rozstawiania, było ze 3 godziny, a robotę było dokładnie 11 minut, czyli 3 rzuty. Czemu to nie chce wchodzić? Z czystej ciekawości do operatorów teraz pytanie, jak często to prostujecie u was w firmach? Bo mnie to jest notoryczne. Cały czas jest jakaś podpora do pospawania, do rozwalenia. Nie wiem jak. Porządek, żeby Goebbelsa nie zostawić na drodze. Dobra. Chcę to pokulą. To zostawić na razie, panie Władysławie, dobra? No właśnie, dawaj mnie to złoto. Pyk. Nie wiem jak to zrobić. Waham się. Ale nie będę ryzykował, żeby na raz to brać. Tylko po prostu sobie wyjadę tutaj i cofnę w tamtą stronę najprawdopodobniej. A żeby było bezpieczniej, no jeszcze sobie tutaj rzucę 2 Euromaty. Pyk. Taka mała rzecz, a ile razy nam się to przydało, to niezliczona ilość razy, naprawdę. Zresztą koparkowy nie wierzył, że tu wjadę, a wjechałem. Dobra. Cały dzień mam telefony, nie wiem kiedy poodzwaniam. Przepraszam ewentualnych klientów, ale na pewno oddzwonię. To se wrzucę potem, jak zrobię porządek w kabinie. Teraz pakuję się do kabiny dolnej i wyjeżdżamy.
O, jeden bolec zapomniałem, Wojtuś mi dał. Także teraz pełen skręt naprzód. I zobaczymy. Wojtek, ja dojadę dotąd i chyba cofnę z powrotem, wiesz, bo na raz się nie wykręcę. Na razie zostawić. Niech jest. Moment. Dajemy sobie D do przodu. Ale tu jest pięknie. Byk. No i wytargałem z tego błota pomalutku, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze to jednak ryzyko taplać się w błocie. Teraz idziemy razem z chłopakami poładować euromaty, a następnie pakujemy się do żurawia i wyjeżdżamy. Idę chłopakom, pomogę. No i takie kartoflisko zostawiliśmy po sobie. Ale to nie my. Wcześniej było nabrojone przez manitkę. My tu tylko dołożyliśmy swoje 3 grosze. O kurwa, o kurwa! Całe, wiesz. Mają tu łopatę jakąś. Tego nie poładujemy. Tak wygląda pole bitwy po usłudze dźwigowej. Chorzów to nie jest, bo się nie zakopaliśmy, no ale jak widać na załączonym obrazku, trzeba łopatować, cytując klasyka. Łopatować, panie Władysławie. Z tej strony pan weźmie, bo tu jest więcej. Tam jest ok, tutaj niech pan weźmie. Ja, mamy, styknie. Jak znalazł, wiesz? Miało nie być nic, a pokazaliśmy wam więcej roboty z dźwigów niż przez ostatnie 5 odcinków. Ale tak to jest w tej branży. Czasem słońce, czasem deszcz. No akurat był deszcz. I są efekty. Jak tego będzie chwila, to się to pomyje, ten euromat. No. Dobra. Wymyjemy potem na bazie. A pękła. Mamy ją na sam koniec, wiesz? Nie wiem, czy ona się będzie nadawała do użytku. Tu jest pęknięcie, jak widzicie, jedna nam nie wytrzymała. I dlatego na takie usługi nie jeździ się na 4 godziny, ani na 2, ani na 3, tylko na dniówę, bo zawsze jakieś szkody powstają. Których to szkód nie można przewidzieć. Wszystkich. Zresztą jak widzicie, no mamy co łopatować jeszcze. Ta jest czysta. Tu pan manitkowe nam niepotrzebnie nabrudził, ale... Ale pamiętajcie, naczelna zasada jest taka, że owszem, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale nie wybrzydza się, kiedy pieniądz woła. Miałem siedzieć w biurze, pić kawkę i robić swoje dokumenty, papiery, rozliczenia. Ale doba ma 24 godziny, więc zrobię to jak wrócę. Dobra, bierzemy tą. Jest. Czekaj, ta jest na sam koniec. Dobra, jest pęknięta. Czekaj, Wojtuś. Tam ją dasz, dobra. Co, dajemy ją tak chyba, nie? Nie ma tak lekko.
Panie Władysławie, da pan tej łopaty tu machnąć parę razy. Tu się trochę poprzyklejało. Oj, tego to, że mam jebać, bo jeszcze nie mam 70. No. Kurwa. Kazik był rekordzistą na razie 75. Franek 74 świętej pamięci. Także do setki bez remontu, panie Władysławie. Bez wkładu finansowego. Bez wkładu. Dobra. A 60 to jak kiedyś 40, to wie pan. Tak. Czasy się zmieniają. Dobra, umyjemy jutro. Pan uważa? Uwaga, kładziemy ją. Dawaj ją od razu, tak. Mosz? Mosz. Już i z bazin. I to jest kolejna rzecz, o której mówię często. Mianowicie taka, że wszyscy już sobie jadą do domu, a ty swoje musisz zrobić i się spakować. Ciekaw jestem komentarzy po dzisiejszym odcinku. Ja myślę, że 3/4 osób chciałoby tu wykorytować i mieć platformę jak lotnisko. Natomiast bądźmy ludźmi. Nie wszędzie się da. Nie wszędzie jest konieczność na 3 rzuty, tak naprawdę. Komentarze pewnie i tak będą, że jest do dupy, ale było bardzo dobrze, bardzo fajnie. Zobaczcie, po tych euromatach zostały tylko małe ślady. Gdybym wjechał bez tych euromat, to ugrząznąłbym tutaj jak na stadionie niegdyś. Dopiero by był film. Trzeba było wjeżdżać bez euromat. Byśmy się odkopywali. Byłyby zasięgi. Ktoś, kto się nie zna, może mógłby sobie i byłby gotowy pomyśleć, że tu było jakieś zagrożenie. No nie, z euromatami nie było żadnego zagrożenia. Zresztą gdyby one zaczęły siadać, pękać, to 2 napędy z przodu bym załączył i wyjechałbym z powrotem. No i cóż, tyle. Tam mieliśmy płytę. Nie było żadnego zagrożenia tutaj. Ale to doświadczenie, dar nieba. Masz, gdy już ci nie potrzeba. Dobra. Powoli, powoli. Voilà, finito. Jeżeli potrzebujecie dźwigów do ciężkiej pracy, takiej, gdzie wam się wydaje, że nie wiedziecie, gdzie macie więcej rozkładania niż samej roboty, a nikt nie chce wam przyjechać na 2 rzuty, dzwońcie do nas, odpowiednio skasujemy, ale przyjedziemy i będziecie zadowoleni. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to, bo będą wjeżdżały kolejne filmy ciekawe. I zapraszam do lajkowania. Pozdrawiam wszystkich dźwigomaniaków. Cześć pracy!